Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam demontaż i montaż Sony Ericssona R306 Radio. Przyznam, że jeszcze nie robiłem demontażu tego telefonu, ale spróbujemy. Myślę, że nam się to uda. Nie jest takie trudne. Ściągamy tylną klapkę oczywiście, baterię, kartę SIM i kartę pamięci chyba tutaj nie ma. Teraz zajmiemy się tutaj z jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Wszystkie 5 śrubek. Odkręcamy je. Są to śrubki gwiazdkowe. I zostało nam jeszcze 2 śrubki. Wszystkie śrubki wyciągamy i odkładamy je w odpowiednie miejsce. Teraz spróbujemy tutaj nasz tylny korpus oddzielić od obudowy. Podwadzamy od samego dołu takim fajnym narzędziem plastikowym płaskim bądź innym plastikowym narzędziem. Podwadzamy z jednej i teraz próbujemy z drugiej strony i widzimy, że bardzo prosto nam tutaj fajnie obudowa odeszła. Teraz widzimy, tutaj mamy naszą płytę główną, aparat. Spróbujemy podwadzić naszą płytę główną bądź inny podzespół. Podwadzimy sobie może nasz zasięg. Tu jest pierwszy zaczep. Następnie drugi zaczep widzimy tutaj w tym miejscu. I cały nasz zasięg fajnie tutaj odeszedł. Nie ma tutaj żadnych śrubek, więc bardzo prosto tutaj nam fajnie wszystko. Tu mamy właśnie te styki zasięgowe. Tu mamy ten nasz cały zasięg. Podwadzimy sobie płytę główną. Robimy to delikatnie, by nie uszkodzić żadnych elementów na płycie głównej. Widzimy, że tu są blokady. Tu jest jedna blokada i tu jest druga blokada metalowa. Następnie widzimy tu trzecią blokadę w tym miejscu. Spróbujemy sobie to podwadzić. Może z tej strony najpierw. Widzimy, że jednej blokady zeszło, więc zostały nam jeszcze 2 blokady. I druga blokada nam puściła, więc delikatnie sobie wyciągamy naszą płytę, bo tu pewnie znajduje się nasza taśma klapki. O, jak widzimy, w tym miejscu znajduje się taśma klapki. Powiem Wam szczerze, że pierwszy raz ten telefon demontuję, robię z nim demontaż i naprawdę ciężko, by coś tukolwiek uszkodzić. Bardzo mała płyta główna. I tu widzimy taśmę oczywiście. I jeszcze widzimy tutaj na samej górze tasiemkę tutaj. Jest to pewnie tasiemka naszego aparatu. Zgadza się.
I tutaj jeszcze jest dodatkowy aparacik oczywiście i płytka aparatu. My tego nie będziemy już tutaj zaglądać, bo widzimy już, jak wszystko wygląda. Zrobimy sobie demontaż przedniego panelu. Tu widzimy, nie ma żadnych śrubek, więc śrubki pewnie jakieś znajdują się wewnątrz, bo przeważnie tak było w telefonach z klapką. Podwadzamy sobie tutaj tu bądź tu, pewnie z dwóch stron. Najpierw spróbujemy z tej strony. Podwadzamy sobie tutaj zaślepkę. I widzimy, są tutaj dwie śrubki. Następnie podwadzimy sobie u samej góry. I widzimy następnie też dwie śrubki. Mamy 4 śrubki, odkręcamy te wszystkie śrubki. Są to identyczne śrubki, jak wcześniej odkręcaliśmy z tyłu obudowy. Gwiazdkowe. Chyba pewnie w takich samych rozmiarach. Zobaczymy sobie, tak, w takich samych rozmiarach. Nawet gdybyście pomylili sobie te śrubki, to na pewno nic się nie stanie. Teraz sobie podwadzimy tutaj nasz przedni panel. Od samego dołu spróbujemy. Podwadzimy z czymś bardziej ostrym. I przejedziemy sobie naszym otwierakiem z jednej strony. Następnie przejdziemy w kierunku drugiej strony. I przedni panel obudowy nam tu fajnie wyskakuje. I tu widzimy wszystko dość zabudowane. Tu mamy dwa głośniki, jeden i drugi. I spróbujemy tutaj zrobić demontaż właśnie tych wszystkich podzespołów. Tu widzimy jakąś nakładkę. Tu są na niej zaczaski, tutaj po tej stronie. Podwadzimy sobie. Bardzo szybko nam tutaj fajnie odeszło. Tu oczywiście mieści się głośnik. Tu widzimy pierwszy głośnik tego telefonu. Po drugiej stronie jest podobnie. Też spróbujemy sobie tutaj tą nakładkę odłączyć. I też nam fajnie tutaj odchodzi. Tu jest właśnie drugi głośnik tego telefonu. Oczywiście telefon posiada głośniki stereo. I tu widzimy wszystkie te taśmy, które są w tym telefonie. W tym przypadku tutaj jest wyświetlacz przedni. Tu sobie zajrzymy do naszych taśm. Tu jest taśma, jeszcze nie wiem, ale chyba od wyświetlacza tego przedniego. I tu mamy taśmę, tu jest właśnie taśma główna. Gdybyśmy chcieli tą taśmę tutaj wyciągnąć, to musimy oczywiście tu podwadzić. Ja tego nie będę robił. O, podwadzamy. Tu wyciągamy tą taśmę i tu z drugiej strony sobie przekładamy. Tu jest wszystko dość zabudowane. Tu jeszcze widzę jakąś blokadę. Zobaczymy sobie pod tą blokadą. Tą blokadę zerwaliśmy
I zobaczymy sobie, co jest pod tą blokadą. Tak, pod tą blokadą tu widzimy, jest głośniczek do rozmów w tym miejscu. Tu oczywiście mamy tą taśmę. Tu jest taśma, widzę, połączona wraz z naszą taśmą główną klapki, więc jeśli chcielibyście wymienić tą taśmę główną z klapki, to ona jest połączona razem. Tutaj widzimy z głośniczkiem do rozmów, z zasięgiem, z głośnikami, praktycznie z wszystkim, co w tym telefonie się znajduje, czyli jak uszkodzi nam się taśma, to można powiedzieć, że no praktycznie nic nam nie będzie w tym telefonie działać, to pewne, bo wszystko właśnie wychodzi z tej taśmy, nawet dźwięki nam nie będą działać, podobnie jak w Sondersonach wysuwanych, tak to wygląda. I tu jeśli byśmy chcieli wyciągnąć nasz wyświetlacz przedni, widzimy, to musimy tutaj podwadzić tą całą blaszkę. Tak mniej więcej Wam pokazałem, już nie będę bardziej ingerował w ten telefon, bo to jest tak, można powiedzieć, mało istotne. Najważniejsze jest to, żeby wiedzieć o naszym głośniczku, bo może się najczęściej właśnie popsuć, o naszym przednim wyświetlaczu, by go wymienić. To jest tak naprawdę najważniejsze. Nasz wyświetlacz przedni, jeśli chcielibyśmy go wymienić, to pewnie tutaj podwadzamy naszą przednią szybkę. Jak widzicie, ona się już odkleja i pod nią jest nasz wyświetlacz i wyciągamy go. Ja już nie będę tego robił, dlatego że później będę musiał to sklejać. Ale tak mniej więcej widzicie, jak to wszystko wygląda. Nie jest to takie bardzo trudne, jakby się mogło wydawać. Teraz zajmiemy się ponownym montażem tego telefonu i innych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczycie sobie pod tym filmem. Cześć.